Najbardziej niespodziewaną rzeczą w Kolumbii jest autoban. Na szczęście tylko 40 km, żebyśmy się nie rozochocili. Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej haciendzie, ponieważ znajduję się w Bogocie pod 4-gwiazdkowym hotelem. Zapytacie mnie, jakim cudem ja w ogóle wylądowałem w 4-gwiazdkowym hotelu? Otóż zaraz wam opowiem. A poza tym poszukamy Eldorado i prawdziwego złota, czyli montowni polonezów w Kolumbii. No więc zaczynając od tego, jak się znalazłem w 4-gwiazdkowym hotelu w Bogocie, to należy wspomnieć, że najpierw trzeba było tu dojechać. A żeby tu dojechać, to 400 km w zaledwie 9 godzin, wleczenie się za tirami na drugim biegu, na górę, z górki, na górę, z górki, na górę, z górki. Super zabawa, rewelacja, dobrze, że dojechaliśmy. Natomiast 4-gwiazdkowy hotel, skąd on się tu w ogóle wziął? Otóż szukałem jakiejś miejscówki z bezpiecznym garażem na Poloneza i okazało się, że na Bookingu była taka promka, że w sumie to płacimy 125 zł za noc od łba za 4-gwiazdkowy hotel, garaż dla Poloneza i jeszcze śniadanie, więc jest ogólnie idealnie. Także tym samym motobieda zmieniła się w motobogactwo, bo może i nie stać mnie na taki hotel w Polsce, ale stać mnie w Bogocie. Przejdźmy do samej Bogoty. Toyota jest tutaj tak prestiżowa, że ma celownik na masce jak Mercedes. Bogota, stolica Kolumbii, jest też jedną z 3 najwyżej położonych stolic na całym świecie, bo jest na jakieś tam 2500 metrów nad poziomem morza, czyli w tej chwili jesteśmy wyżej niż Rysy. I przy okazji, z tego co mówią lokalsi, ma 10 milionów ludzi. 10 milionów ludzi w mieście, bez metra, bez kolei, z gównianymi, trudnymi do podjechania drogami dojazdowymi. W efekcie istnieje tutaj jedna najważniejsza atrakcja. No tutaj to faktycznie, jeszcze jeden pas mordo i będzie dobrze. Dlatego też stwierdziliśmy, że chuj z tymi dużymi miastami, pojedźmy gdzieś, gdzie jest ciekawiej, a więc pojedziemy szukać jeziora Eldorado. Słuchajcie, obawiam się, że ktoś już mógł przed nami odkryć to Eldorado, ponieważ jest korek na trasie do niego. Także może już tam nie być złota. Nie jest dobrze. Słuchajcie, jaka doskonała historia. Ruszyliśmy sobie z Bogoty w poszukiwaniu Eldorado, ale ewidentnie kolumbijska policja chciała nas powstrzymać przed odnalezieniem Eldorado, więc nas zatrzymali. A ja, jak ostatni kretyn, nie wziąłem z hotelu paszportu ani dowodu rejestracyjnego. Bardzo dobrze. Więc oczywiście obsrany wysiadam. Takie fajnie, mam tylko jakieś kurwa kopie. Jest dobrze. Ale finalnie, ponieważ ja nie za wiele po hiszpańsku, to dałem mu tam wydruk z maila, że odprawione jest auto na tymczasowy import. Dałem mu wydruk, że mam OC i nawet nie sprawdził mi prawa jazdy, którego kurwa nie mam ze sobą. Także jest dobrze. Puścił mnie, życzył miłej drogi. Pozdrawiam kolumbijską policję, oczywiście. Szacunek do policji i w ogóle, dlatego że mnie puścili. Jakby mnie nie puścili, to by nie było szacunku. Tak czy siak jedziemy dalej do Eldorado, ale no dziwnie jakoś tak, bo nadal ktoś tu jedzie, czyli możemy nie być pierwsi. No i już jesteśmy na naszych poszukiwaniach Eldorado. Za nami znajduje się zalew, pod którym znajduje się miejscowość, którą to miejscowość założyła cywilizacja muiska. Natomiast gdzieś tam podobno znajduje się Eldorado, do którego właśnie jedziemy. Musimy to nagrać szybko, bo tutaj się płaci za nagrywanie. No więc znaleźliśmy Eldorado. Eldorado polega na tym, że to jest Eldorado dla kogoś, kto zarabia na tym wspaniałym przybytku. Bo mamy tak, bilet dla zagranicznych droższy, a za filmowanie trzeba zapłacić 1800. Trzeba pójść z przewodnikiem oczywiście, 2 godziny, skończyć po drugiej stronie góry, wrócić busem, za którego się płaci. Także tak, moi drodzy, wygląda Eldorado. Łącznie wydajesz na taką wycieczkę 2137 zł i zobaczyłeś górskie jezioro, które jest kurwa wysoko. Ponieważ nie będę wydawał 50 czy 80 zł po to, żeby nagrać 10 minut przy jakimś jeziorze, jak tu wszędzie są jeziora, to powiem, że chodzi tylko o to, że od tego jeziora zaczęła się legenda Eldorado. Bo szef tamtej, nowy szef cywilizacji muiska wypływał se na jezioro, był pomalowany na złoto i wrzucał biżuterię do środka jako ofiary dla bogów. I tak powstała legenda, że to jest właśnie Eldorado, czyli Złote Jezioro, a że tam potem z tego powstało całe imperium Eldorado.
Jak konkwistadorzy tu dotarli, to zaczęli próbować osuszać to jezioro, bo znaleźli trochę biżuterii. Nie udało im się osuszyć, złota też nie znaleźli, ale złoto znajduje kasa tutaj, tam pani na kasie, kiedy chcesz cokolwiek tu filmować albo wejść. A jeszcze bonusowo dodam, że w tym wspaniałym jeziorze, musicie sobie pooglądać niestety na plakacie, bo nie wchodzimy, to dodajmy do tego, że wycieczki są obowiązkowe, przewodnik jest obowiązkowy, ale jest tylko po hiszpańsku. Absolutnie największy zawód jak na razie Kolumbii, ale na szczęście mój humor właśnie został poprawiony. Bo zobaczcie, co tu stanęło. Jaki piękny wóz. Z dołożonymi światłami biednymi. Oni jeszcze nie wiedzą, że będą musieli zapłacić za filmowanie GoPro. 1800 zł. Ach, jest w świetnym stanie. Ale ten zgnił. Ale ma książkę tam na desce. A nie, to 18. Idealny stan. Skoro już wiemy, że w Eldorado nie ma złota i jedyny towar to jaki jest złotem, to ten film, no to jeszcze opowiem wam o tym, co jest tutaj dookoła. No więc, co jest ciekawe, obok tego zalewu znajduje się miejscowość Nueva Guatavita, która została zbudowana w 1967 roku od zera, kompletnie w stylu hiszpańskim. Ma nawet swój własny tamten taki stadion w cudzysłowie do korridy z bykami i tak dalej. I wygląda, jakby po prostu ktoś zrobił kopiuj wklej i wsadził hiszpańskie miasteczko prosto do Kolumbii gdzieś w Andy. Natomiast za nami właśnie pod tym zalewem znajdowała się stara Guatavita, stolica cywilizacji muiska, o której już wspominałem przy okazji Eldorado. A tymczasem, skoro nie udało się zdobyć złota, no to jedziemy po prawdziwe złoto, czyli montownię polonezów w Bogocie. W trasie człowiek ma czas, żeby rozmyślać o ojczyźnie, a kiedy rozmyśla o ojczyźnie, rozmyśla o tym, czego mu najbardziej brakuje z tej ojczyzny. Na przykład kupowania ubezpieczenia przez jedynie słuszną porównywarkę OC lub AC, którą macie w opisie, na której możecie przyoszczędzić pieniądze, bo są duże szanse, że wyjdzie wam dobrze. Zwłaszcza, że macie tam 2 razy po 150 zł cashbacku, czyli zwrotu, link polecający, ktoś skorzysta z niego, 50 zł dostajecie, za każdym razem aż do 2000 zł i to są te piękne rzeczy i to wszystko jest w linku w opisie, macie tam, proszę bardzo, skorzystajcie, jeśli macie ochotę, jeśli nie, to trudno, ale mubi pyly zawsze w serduszku, a nie jakieś... No i się w końcu doigraliśmy. Wygląda na to, że mamy jakąś awarię. Mianowicie na wysokich obrotach, pod dużym obciążeniem, pod górę zaczęło się pojawiać przerywanie. Moje pierwsze zgaduj zgadula, no to będzie pompa paliwa daje za niskie ciśnienie. Jak dodam pełny gaz, no to zaczyna przerywać. Także to mi śmierdzi pompą paliwa w chuj. Awaria z ładnym widoczkiem. Czy wymieniam właśnie moduł zapłonowy pod 4-gwiazdkowym hotelem? Być może. Moment próby. No dobra, wyjąłem zły moduł. Drugi moduł, chwila prawdy. No, działać działa. Dobra, wszystko wskazuje na to, że doszło do awarii modułu po prostu. Wymieniliśmy moduł. Wygląda na to, że działa. Moduł został wymieniony pod 4-gwiazdkowym hotelem. Polonez był pałowany do 5000 obrotów w najdroższej dzielnicy Bogoty. Można powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Bogota, bogate miasto. Tu już mają prawdziwe klasyczki. Takie za pieniądze. Ale poza tym to w sumie każde miasto w Europie skrzyżowane trochę z Ameryką. Niby spoko domy, niby bunieczka. Ale kurwa, płot pod napięciem to mają. A frajerzy stoją w korku. Jak na to patrzę, to zmieniam się w aktywistę miejskiego. No to trafiliśmy na lokalną dzielnicę samochodziarską. Sklepy z częściami, sklepy z akcesoriami, dobre fury. Wszystko się zgadza. A my tylko chcemy kupić parę rzeczy, bo to jest to, co zwiedzamy. To jest to, co zwiedzamy w Bogocie. 25 chyba. Pierdolę głupoty, to jest 21, ale ma wspaniałe fotele i wspaniałym jest gruzem.
A w dzielnicy warsztatowej najczęściej widać BMW. Kto by pomyślał? Jako że Kolumbia to bogaty kraj, znaczy to nie bogaty może bardzo, ale już całkiem rozwinięty, a Bogota jest najbogatsza, to mają tu już pełnoprawne klasyczki. I nawet mają blachy klasyczne i zobaczcie, to jest dla polskich prawodawców. Można dać ten głupi, zabytkowy samochód, a i tak zrobić ładną blachę. No i ten to jest cimci, no. Ładniutki. Widać, że zrobiony. Zgodnie z zapowiedzią znajdujemy się przy dawnej montowni polonezów w Bogocie w Kolumbii. No ale dobra, żeby było dokładniej. Z tą montownią to nie jest takie pewne, ale od początku. To, co tutaj widzicie, to są resztki firmy Compañía Colombiana Automotriz, pewnie to źle wymawiam. Firmy, która zaczęła jako firma rodzinna, w latach 60. zmieniła się w montownię Willisów, Jeepów Willisów, potem w Peugeotów 404 przez około rok, dwa, a następnie w latach 60., 70. montowała Fiaty, polskie Fiaty 125P, a także zastawy 1300 i 750. No i teraz najciekawszy element, ponieważ w 1983 roku tę firmę kupiła Mazda i zmieniła ją w swoją wytwórnię, stąd też tyle Mazd w Kolumbii. I tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie. Najwięcej polonezów, jakie można spotkać w Kolumbii, czasem nawet na sprzedaż, to są przejściówki produkowane 89-91, czyli w czasach, kiedy ta fabryka należała już do Mazdy. Jedni twierdzą, że tutaj właśnie nadal montowano te polonezy. Czy to jest możliwe? Nie wiem, nikt nie wie. Trudno w ogóle nawet po hiszpańsku znaleźć jakiekolwiek konkretne informacje na temat polonezów i dużych Fiatów w Kolumbii. Wiadomo jedno, na pewno duże Fiaty tutaj montowali, prawdopodobnie też polonezy. W tej chwili to już jest tylko sama ściana, tam się buduje coś innego już zupełnie, jakaś sala de negocios. Dlaczego? Otóż w chyba 14 roku Mazda otworzyła dużą fabrykę w Meksyku, więc stwierdziła, że ta tutaj z wysokimi kosztami operacji w stolicy już nie jest im potrzebna, więc w 16 roku fabryka wyprodukowała ostatnią Mazdę i została zamknięta. I podobnie jak warszawskie FSO, w tej chwili zmienia się już coś innego. Taka oto historia polskich szrotów w Kolumbii. Dodam też, że co ciekawe, polonezy akurat głównie trafiły jako radiowozy policyjne i taksówki. Nawet jeden taksiarz po drodze, jak tam jechaliśmy, tutaj przez Bogotę, taki starszy taksiarz rozpoznał poloneza i z tej okazji nas wpuścił do ruchu, bo pewnie takim kiedyś jeździł. No i to tyle. A teraz jedziemy szukać gazu LPG, ponieważ to wcale nie jest takie proste w Kolumbii. Polonez znowu przerywał pod obciążeniem przy przyspieszaniu, jak się nagrzał. Stwierdziłem, że być może po nagrzaniu występuje za niskie ciśnienie na pompie. Zmieniłem pompę na amerykańską Facet z innymi podłączeniami, więc musiałem przerobić podłączenia i kable. Musiałem zdrutować kompletnie mocowanie, bo mocowanie też jest inne. Wymieniłem też filtr paliwa, bo wyglądał jak gówno. Przynajmniej jak tam sobie wisiał, to wyglądał jak gówno. Jak go wylałem, to trochę mniej. Natomiast wyglądało to dość syfnie, także albo się przytykał filtr paliwa, albo się przytykała pompa, albo zdychała pompa i brakowało ciśnienia. No któraś z tych opcji. Trudno w tej chwili powiedzieć, zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno nie jest to moduł zapłonowy, no bo wymieniliśmy go wczoraj. No i zobaczymy, co nam dzisiaj z tego wyjdzie. Jest doskonale, bo jak zobaczyli samochód, to tak mówią, że LPG nie jest do samochodów. I mean, this car runs on Gas. gas. Sí. LPG. LPG. Sí, pero este es líquido, gas líquido. Sí, es líquido. Pero ese es natural. No natural, líquido. ¿De este? Sí, Deja ver el lata. En Polonia mucho líquido gas. Ya, me enredaron. En Polonia mucho instrucciones. ¿Y cuánto lleno? Full. 30.
Teraz się jeszcze dowiemy, czy dobrze przykręciłem przewody, ale idzie, więc chyba dobrze. Ogólnie to jest mega zabawne, że tutaj ludzie myślą, że to nie jest gaz do samochodów. Że tutaj to tylko naturalny gaz, czyli LNG jest do samochodów, więc wszyscy patrzą na nas, jakbyśmy byli z kosmosu, że tankujemy LPG do samochodu. Dobra, wymiana pompy nic nie dała. Zmarnowane 2,5 godziny, nie dojedziemy na miejsce, ale przynajmniej zjedliśmy obrzydliwy obiad w tej knajpie dla tirowców. A tam mamy widok na góry, które jutro musimy przekroczyć, tylko dlatego nie jedziemy dalej, bo jutro musimy wjechać na 3200. Skonsultowałem się z rabinami w Polsce i powiedzieli, że prawdopodobnie zielony kabelek się tutaj zjebawszy i jak się włącza przyspieszacz zapłonu, to go tryka i dlatego przerywa. Coś widać? Mój ryj? O! No, to dzisiaj nie było za dużo czasu na nagrywanie. Nie wyrobiliśmy planu, bo wóz się cały czas rypał. Więc jesteśmy przed Przełęczą, ponieważ na drodze do Salento jest Przełęcz 3200 metrów. Teraz jesteśmy na 1200, a po nocy lepiej nie jechać tej Przełęczy. Zdecydowanie lepiej nie jechać, więc jesteśmy w jakimś Radomiu, Kolumbii, w jakimś motelu. Nawet nie najgorszym. Najważniejsze, że tanim, w chujowej dzielnicy, ale tu wszystkie dzielnice są chyba chujowe. Wygląda na to, że pierwsze 30 minut jazdy próbnej zakończyło się sukcesem, a jutro jeszcze przed wyruszeniem będę przerabiał odmę, ponieważ gdyż albowiem lubię mieć uszczelkę pod głowicą. No ale ten dzień był dość straszny, także przynajmniej znalazłem jeszcze na tylnym siedzeniu ciepłe, wygazowane piwo, także można było sobie tutaj tupnąć siedząc na osranej podłodze parkingu. A jak coś, ten Radom Kolumbii nazywa się Ibagué i jest ostatnim miastem przed Przełęczą. A tam gdzieś jest terminal autobusowy, masakra. Patrzcie jak tu pięknie. Mieliśmy jechać zwiedzać palmy, ale niestety nic z tego nie wyjdzie. Nielegalne uliczne walki psów. Ogólnie mamy dalej problem z cały kraj zajebany schodami.